I w końcu znalazłem czas na drugą część naprawy i konserwacji wzmacniacza. Byłem tutaj tak dawno, że aż kurz pokrył wnętrze elementy wzmacniacza. Ponieważ to jest mój prywatny wzmacniacz, to pracuję przy nim z doskoku, jak mam wolną chwilę. No, w pierwszej kolejności jest oczywiście praca zawodowa, dom i rodzina. Dobra, koniec gadania, czas brać się do roboty. W poprzedniej części filmu wymieniłem tą stronę płyty z kondensatorami. Tutaj będę musiał poprawić ten jeden kondensator. Także pozostaje tak jakby strona B tej płyty do wymiany. Do wyczyszczenia płyta oczywiście, szczególnie teraz, kiedy ona się przykurzyła, jak to stało niezakryte. Przy tych większych kondensatorach pojemności 1000 mikro 63 V przeprowadźmy sobie test tych kondensatorów. - 819 mikro. Drugi 769. Teraz mamy kondensator, który będzie tutaj zamontowany. 1000 mikro 63, te same parametry. - 932 mikro. I tamten miał 700, ten ma 900, no jest 200 mikro niższa wartość. Co ciekawe, jeżeli chodzi o parametry, jest prawie dwukrotnie wyższy. Starszy kondensator. Ok, wszystkie kondensatorki zostały wymienione tutaj na tej płycie. Teraz tutaj warto by się przyjrzeć, oczywiście poza przeglądem całej płyty, warto się przyjrzeć punktom, które są troszeczkę ciemniejsze od pozostałych. Tak jak na przykład tutaj w tym wypadku. Tak jak widać, te ścieżki są troszeczkę bardziej ciemniejsze. Oczywiście może być to wina jakiegoś elementu stabilizatora, tak jak tutaj, który może się grzać. Ale bardziej prawdopodobne jest to wynik, tak na dobrą sprawę, nagrzewania się tego elementu oraz ponieważ ta płytka jest tutaj zamontowana wewnątrz chassis, blisko radiatora, to prawdopodobnie to też ma istotny wpływ w przebarwianie się tej płyty. Poprawiamy tutaj luty w tym miejscu, czyścimy płytkę i de facto płytka już może wjechać z powrotem do wzmacniacza. Ok, płyta już została wyczyszczona, musi jeszcze wyschnąć. Płyta już wjechała do środka, ale tu mam fajny przykład. Spójrzcie na to. Ja tą płytę tylko teraz na razie wsadziłem, także ona jeszcze nie jest, powiedzmy, przekręcona w żaden sposób. Ale konektory, które tu się znajdowały, już same de facto, ponieważ one tutaj były przez wiele lat w tej samej pozycji, to ich ukształtowanie przewodu spowodowało, że one już są nakierowane na te gniazda, na które mają być. Ten czarny tu, poza oczywistymi rzeczami, że kolor biały i ilość pinów zgadza się tylko, żeby tutaj wsadzić tą wtyczkę, no to tak na dobrą sprawę, jeżeli ktoś nie wykonywał sobie wcześniej zdjęć, to nie musi panikować, bo tak na dobrą sprawę to jest troszeczkę jak klocki Lego. Oczywiście, że zawsze może się zdarzyć, wsadzi podobny konektor w podobne gniazdo, natomiast ja zawsze powtarzam, że warto sobie wykonywać dokumentację fotograficzną, aby później nie mieć problemów przy rozruchu, szczególnie tak obszernej konserwacji wzmacniacza, jaką wykonuję tutaj. Ponieważ de facto tutaj tą płytę wyciągałem mniej więcej w lutym i ogólnie cały wzmacniacz był demontowany w lutym, no to żeby wiedzieć, którędy na przykład te przewody puścić, czy bokiem, czy od strony, no może od strony radiatora to logiczne, że tamtędy nie. Natomiast no zdjęcia sobie porobiłem i teraz już wiem, że cała ta wiązka zielona idzie tutaj pod tą płytą preampu, którą zamontuję, oraz tutaj jest taki przewód uziemiający. No i de facto wiem, że ona jest podłączona akurat tutaj. W związku z tym, żeby zachować oryginalność, robimy dokładnie tak samo. Myślę, że najłatwiejszą metodą, żeby dostać się tutaj do tej płyty, było zdemontowanie tej poprzeczki. W ogóle cały wzmacniacz jest zmontowane jak klocki Lego, de facto nie tak jak współczesne teraz. Można się z każdej strony coś rozebrać i dostać. Także tą poprzeczkę już mam zdemontowaną i myślę, że od tyłu jest kilkanaście śrubek. Mam nadzieję, że jak je odkręcę, to tutaj wyciągnę tą płytę, aby się dostać i zobaczyć, co tam jest do zrobienia.
Chyba najłatwiej jest po prostu podpinać te konektory, które są możliwe do odpięcia, żeby uwolnić tą płytę. Zresztą tutaj jest końcówka miedziana oczkowa, która ma styk tutaj z miedzią, więc warto to też wyczyścić. Poza tym płyta jest jakaś cała tłusta, więc no najlepszą metodą jest po prostu wypięcie tej płyty z wzmacniacza. W ten sposób mamy bardzo dobry dostęp, żeby zająć się tymi pinami. Jest ich troszeczkę do rozlutowania, także do roboty. Teraz tak, ważnym elementem jest, tutaj są strzałki namalowane, aby zaznaczyć sobie, w którą stronę ten przełącznik ma być zamontowany, bo to jest istotny element układanki. Dobra, marker się znalazł. Tutaj już była strzałeczka, tu już mamy zaznaczoną, ale na wszelki wypadek zaznaczyłem. Tutaj natomiast nie ma strzałki, będziemy się posiłkować tą na PCB strzałką. Tutaj sobie namalujemy. Ok, przełączniki udało się wylutować. Ten, jak widzicie, ma mnóstwo pinów, co troszeczkę komplikuje sprawę, no bo wiadomo, że trzeba je wylutować, nie pogiąć i przede wszystkim tutaj na PCB nie uszkodzić tych ścieżek, bo to polutowanie tutaj poszczególnych przewodów do poszczególnych ścieżek byłoby troszeczkę problematyczne i niepotrzebne. Teraz, żeby go otworzyć, to tutaj są takie metalowe zaczepy, które się troszeczkę tak jakby okalają i trzeba do tego dość mocnych cążek. Te są wystarczające, no i troszeczkę siły, żeby je rozgiąć. I tak trzeba powtórzyć dookoła, aby się dostać do środka. Ok, ten element już został wyciągnięty. Nie wiem, czy widzicie, ale tutaj jest początek tego slidera i już widzę, że jest po prostu czarny. Dosłownie czarny. Po ściągnięciu tego czarnego plasticzka, tutaj są takie 3 elementy, które pracują tutaj po tym sliderze i zwróćcie uwagę, że one z jednej strony mają te kontaktowe punkty wyżej, drugie niżej, więc bardzo ważne, żeby go zmontować później w takim samym kierunku. Do tej prowadniczki akurat wystarczy argentum. Nie trzeba nic szorować, naprawdę. Na chwilę poczekać, aż on zacznie działać. Najlepiej po prostu zostawić, przejechać pierwszą warstwę, po prostu namaczając ją, jak reklama prania. Slider praktycznie w oczach będzie zmieniał kolor, tak jak to ma miejsce teraz. Dla tych, co zaraz powiedzą, że robię to bez rękawiczek, informuję, że zaraz po tym, jak to wyczyszczę, pójdę umyć ręce. I na koniec trzeba będzie to spłukać sporą ilością alkoholu. Może być też woda destylowana. Ja osobiście używam alkohol. I praktycznie mamy wyczyszczonego slidera z 2 stron, oczywiście wewnętrznie też. Teraz tak, przed założeniem tutaj tych malutkich pchełeczek trzeba zabezpieczyć tutaj tego slidera, żeby ewentualnie nie dochodziło tam w przyszłości do jakichś problemów. Ja osobiście używam tego środka, nie zawiódł mnie. Oczywiście mówię tutaj o kontakcie metal-metal. Do potencjometrów węglowych czy jakichś innych nie bardzo się nadaje. Do tego są inne środki. Aby zakonserwować, zabezpieczyć przed ponownym starzeniem się, można tak powiedzieć, takiego materiału, warto używać tego środka. I po demontażu drugiego małego, jak widzicie, taka sama sytuacja, czyli na brzegach już jest czarne, a tutaj na brzegach jest akurat istotna strona, ponieważ te styki tam wbrew pozorom dochodzą do tych czarnych pól, także do czyszczenia. Ok, ponieważ to jest płyta input-output, no to tutaj występują dość duże naprężenia i ponieważ tą płytę już mamy wyjętą, przed czyszczeniem warto właśnie ją przejrzeć. Tutaj zauważyłem, że na tych większych polach lutowniczych, które odpowiadają prawdopodobnie wewnętrznym, tak dokładnie, to są te wewnętrzne łączniki, wystąpiło najwięcej tutaj zimnych lutów. Ja już swoją płytę
Wyczyściłem tutaj stopnika. Prawne oko zauważy białe ślady na PCB, a bardziej doświadczeni użytkownicy mogą pisać w komentarzu, czym umyłem i dlaczego zostały takie białe ślady gdzieniegdzie na PCB. Płyta input-output jest już na swoim miejscu. Wszelkie konektory już tutaj popodłączałem na poszczególne płyty. Te konektory pozostają do selektora źródeł. Natomiast jest kolejna płyta tutaj znajdująca się, a w zasadzie to jest, można powiedzieć, płyta wyjściowa, czyli pre-out. Płytka pre-out zrobiła out ze wzmacniacza. No i standardowo, skoro tutaj są gniazda do przyłączenia, no to wiadomo, że siły mechaniczne działają na te gniazda, w związku z powyższym trzeba tutaj poprawić te luty w kołeczkach i przyjrzymy ogólnie całą płytkę do wyczyszczenia po lutowaniu stopnika. Płyta pre-out już została z powrotem zamontowana, podłączona. Kolej na płytę z terminalami głośnikowymi, ale aby ją wyciągnąć, tutaj zdemontowałem uchwyt, który trzyma kondensatory. Przy okazji wyczyściłem go, bo był okropnie zakurzony. Teraz pozostaje demontaż tej płyty z terminalami głośnikowymi. Fajne jest w wzmacniaczach tej klasy, a w zasadzie tej ery, że de facto większość płyt można wyciągnąć i posiadają one przewody. No w tym przypadku przewody są zamontowane na stałe do terminali głośnikowych, ale można je odpiąć z płyty głównej, z płyty wzmacniacza. W związku z tym można uwolnić płytę całkowicie tutaj ze wzmacniacza, wyciągnąć ją na zewnątrz i można sobie spokojnie przy niej pracować. Także w tym wypadku odpinamy ten konektor i kilka innych, które tam się znajdują. Jeszcze ten czarny, biały i możemy, że tak powiem, tą płytkę odkręcać i wyrzucić ją na zewnątrz. W celu uwolnienia tej płytki z terminalami musiałem tą tylnią część odkręcić. Fajnie, bo ten wzmacniacz możemy tak otworzyć. I teraz mam nadzieję, że ją wyciągnę. Płytka została uwolniona. Te przekaźniki otworzę i wyczyszczę. Nie będę ich wymieniał, bo będę musiał czekać, zamówienie i tak dalej. W związku z tym nic się nie stanie, jeżeli po prostu wyczyszczę te styki. A może nawet będą lepiej działać niż aktualne zamienniki. Kto to wie? Ok, płytka została wyserwisowana, przekaźniki zostały wyczyszczone. Czekam jeszcze przed założeniem tej obudowy, aż odparują wszystkie płyny. Teraz styki są, wcześniej były czarne, te kontakty. No teraz są takie srebrne, powiedzmy. Natomiast jeżeli chodzi o tą stronę, też trzeba o nią zadbać, ponieważ głównie zimne luty zauważyłem właśnie tutaj na przekaźnikach. Prawie każdy kontakt miał jakiś problem. W związku z powyższym dla osób, które chcą wyciągnąć tą płytkę, pamiętajcie o przekaźnikach od strony druku. Druga sprawa, tutaj pod terminalami głośnikowymi też jest ten przewód, to gniazdo. Też trzeba o nie zadbać. Można ściągnąć sobie te terminale głośnikowe z tej płyty PCB, ale ja zauważyłem, że tutaj można dojść lutownicą bez nadpalania tego plastiku. Płyta od terminali głośnikowych już została zamontowana, podłączona przeze mnie, więc ostatnim punktem programu pozostała płyta główna, na której przede wszystkim muszę wymienić kondensatory. No, żeby się dostać do płyty głównej, w zasadzie można by ją wyciągnąć na zewnątrz, natomiast prostszym rozwiązaniem jest dostęp od dołu. Tutaj jest taka krateczka, którą można sobie odkręcić i mamy dostęp do większej części płyty głównej. Oczywiście, jeżeli okaże się, że jednak będzie problem, żeby gdzieś tam się dostać, no to nie będzie wyjścia, trzeba będzie po prostu zdemontować tą płytę główną. Dobra, się udało ściągnąć tutaj tą krateczkę. Mamy pierwszy luk na tranzystory i płytę główną. Ten wzmacniacz się naprawdę grzeje, nawet jeżeli słuchacie bardzo cicho, on wytwarza bardzo dużą temperaturę na radiatorze, więc zakładam, że wzmacniacz będzie działał bezawaryjnie przez kolejne 40 lat, jeżeli wymienimy teraz tą pastę oraz podkładkę. Kondensatory już zostały wymienione, tutaj są kilka takich, które można zobaczyć, które wymieniłem. Wymieniłem też pastę pod tranzystorami. Także podkładki dałem nowe, chociaż tam te stare były w bardzo dobrej jakości, na wszelki wypadek. Także pozostaje jeszcze tylko jedna kwestia, tutaj wyczyścić płytę główną od góry z tego całego kurzu, założyć tak zwane portki
na kondensatory i w zasadzie możemy rozpocząć procedurę uruchomienia. Tu już też założyłem i podłączyłem selektor wejścia, także w zasadzie powolutku będziemy mogli już składać jeszcze ten front panel, który też zawiera dodatkowe konektory i trzymać kciuki, żeby wzmacniacz wystartował. Oczywiście po wszystkim jeszcze trzeba będzie ustawić bias, prąd początkowy. Wzmacniacz już jest wstępnie złożony. Tutaj przedni panel popodłączałem, bo miał tutaj dodatkowe przewody na diody, na przyciski, takie klawiszowe. Natomiast wzmacniacz jest na tyle złożony, że już w zasadzie możemy przeprowadzić taką próbę rozruchową. Po tak obszernej wymianie kondensatorów tutaj mogą się cuda na kiju dziać. Ja sprawdziłem po 2, po 3 razy polaryzację kondensatorów, ale z doświadczenia wiem, że producenci też się mylą przy nadruku na płytkach drukowanych, no i trzeba brać to też pod uwagę. W związku z tym przeprowadzamy rozruch przez zabezpieczenie, przez żarówkę, którą mam tutaj na ziemi, już nie będę podnosił do góry. Żarówka ma 250 W, w związku z tym większej nie mam po prostu. Przypuszczam, że może być odrobinę za mała, ale zaraz zobaczymy. Dobra, załączyłem zasilanie i załączamy power. Ok, żarówka rozbłysła i lekko przygasła. Wzmacniacz. O, przekaźniki je odpuściły. W związku z tym to nam wiele rzeczy mówi. Zacznijmy od tego, że z przodu załączają nam się diody od poszczególnych wejść i słyszę też selektor, który bardzo cichutko pracuje, bardzo cichutko. No teraz przeprowadzę kilka prób i testów tutaj poszczególnych potencjometrów, czy nie trzeszczy. Jeszcze zobaczmy zdalne sterowanie. Nie wiem, czy będzie widać, chyba tak. Silnik od sterowania głośnością funkcjonuje. Wybór źródeł także, bo jednak to jest wygoda, siedząc na kanapie, czy tam gdzieś oddalone od wzmacniacza, żeby sobie można było głośniej lub ciszej jakiś fajny kawałeczek zrobić. Także ja sobie przeprowadzę tutaj kilka prób, zobaczymy co jest grane, za chwilę wracam. Ok, ja już jestem tutaj po próbach. Generalnie są dobre i złe wiadomości. Dobra jest taka, że dźwięk dochodzi do kolumn, ale niestety tylko w trybie Direct. Tutaj na razie jeszcze tego przycisku nie ma, ale kiedy wyłączymy tryb Direct, bo teraz jest w takim trybie, zobaczcie, że dioda przygasła. Selektor dalej wybiera źródła, natomiast nie zapala się żadna z diod. Mało tego, w trybie Direct działają kolumny prawidłowo, nie ma z tym żadnych problemów, w ogóle nie ma żadnych trzasków, natomiast w trybie wyłączonego Direct, tutaj przez tą barwę dźwięku całą, zanika nam dźwięk w kolumnie oraz tutaj nie palą się żadne diody. Także jeszcze raz demontaż front panelu i trzeba się przyjrzeć tutaj płytce barwy dźwięku oraz tej płytce z kontrolerem. Ok, zdemontowałem przyciski Muting oraz Source Direct. Mam taką metodę, że zakładam tutaj na styki takie haczyki, aby zobaczyć, czy wszystkie tutaj te mikrostyki są poprawnie założone na szyny i czy poprawnie się ślizgają po tych szynach. Może się okazać, że po prostu one nie wejdą na te szyny znajdujące się wewnątrz, a co za tym idzie, one będą się ślizgały obok. No to zakładam sobie tutaj po prostu takie sądy haczykowate na poszczególne piny i sprawdzam rezystancję. Może tym razem uda mi się uchwycić miernik. W pierwszej kolejności sprawdzamy rezystancję samych przewodów i wynosi w okolicach 0,13 ohma. Zakładamy sobie na te poszczególne piny, załączamy przełącznik 0,18, idziemy dalej. Po prostu sprawdzam, czy jest poprawnie założona oraz czy styki zostały poprawnie wyczyszczone. O, jeden dalej. Muszę się wyposażyć w taki soket, żeby ewentualnie wkładać. Troszeczkę niewygodne. 0,15. Jedziemy dalej. No i tak przeprowadzam sprawdzenie
tych przełączniczków, żeby zobaczyć, czy poprawnie został złożony oraz został wyczyszczony. Nie będę pokazywał każdego tutaj pinu, jak sprawdzam, jak w taki prosty w zasadzie sposób sprawdzić, czy tego typu przełączniki zostały złożone. W zasadzie każdy przełącznik można sprawdzić w ten sposób, natomiast jest to, powiedzmy sobie, czasochłonne i wiadomo, że zakładając tutaj na poszczególne piny taki haczyk, tam gdzieś wiadomo, troszeczkę się ruszy przewód i już miernik pokazuje trochę inną rezystancję. A few moments later. Słuchajcie, taka sytuacja, gdy załączę wzmacniacz, jak widzicie, dioda się nie zapala, nie świecą się też żadne diody tutaj nad klawiszami, a wzmacniacz robi klik i normalnie funkcjonuje prawidłowo, tylko że tutaj na panelu nic się nie zapala. Szukam cały czas usterki, dlaczego tak się dzieje. Przeglądam schemat i po kolei po prostu mierzę sobie napięcie na poszczególnych nogach. Schemat jest troszeczkę rozbudowany, bo na przykład jeden przełącznik Pure Direct jest na przykład w 3 miejscach rozbity, w związku z tym to troszeczkę utrudnia. Natomiast taka ciekawostka, załączam właśnie tryb bezpośredni. Pyk i zapala się zielona dioda oraz tutaj wszelkie diody nad klawiszami pracują. Jak tylko wyłączam Pure Direct, dioda przygasa i praktycznie całkowicie przestaje się świecić. No po prostu rozebrałem już ten wzmacniacz chyba z 10 razy. Jeszcze raz oglądałem płytki, może gdzieś po prostu jakaś ścieżka się odlepiła. Nie trzeba naprawdę dużo, żeby ta ścieżka odpadała od tych laminatów. I to, co wam teraz powiem, to troszeczkę was wywali z kapci. Tutaj mam gałkę głośności, oczywiście tutaj z taką diodką zieloną, stąd ten przewód jest. Już się powoli pewnie domyślacie, o co chodzi. Prześledziłem schemat i okazuje się, iż ta dioda musi być w szeregu, wpięta. Czyli de facto ona musi być po prostu wpięta w płytkę. Ok, mam teraz właśnie ją podłączoną i załączamy. Pyk. Zielona dioda. Protect odpuścił. Wszystko działa. Tutaj też. Po włączeniu przełącznika też oczywiście się załącza. Wszystko działa poprawnie, ale dopiero po wpięciu tej diody w szereg. I teraz taka sytuacja. Na przykład ktoś lubi sobie, nie wiem, no, robić głośniej, ciszej, fajna muzyczka, robi głośniej, minęła muzyczka, robi ciszej. I ten przewodzik się tutaj, nie wiem, przeciera. W tym momencie na przykład, no jest zwarcie, czyli ta dioda przestaje świecić. Cały front panel przestaje świecić i się człowiek zastanawia, co uległo uszkodzeniu. Tymczasem ten przewodzik na przykład, nie wiem, się urwał, przetarł, zwarł o blachę tutaj i dochodzi do sytuacji, że cały front panel nie działa. Teraz dojść do tego, co jest tego przyczyną. Także ja składam wzmacniacz i kolejnym punktem programu są boczki. Jak pamiętacie, boczki się troszeczkę rozklejały. Ja w międzyczasie niestety nie znalazłem żadnej firmy, która by podjęła się naprawy tych boczków. Dlatego postaram się skleić te boczki z oryginalnych części. No zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Wzmacniacz już w zasadzie głównie złożyłem. Tutaj ten front, wszelkie gałeczki i ta słynna pokrętło od głośności. Na razie tutaj zdjąłem tą osłonę na kondensatory, ponieważ musimy się dostać do potencjometrów od biasu i od prądu spoczynkowego. W związku z tym będziemy się oczywiście posiłkować DTR-ką, jeżeli chodzi o regulację elektrycznych ustawień. DTR-ka proponuje, żeby zaczynać od offsetu i rozpoczynamy od załączenia wzmacniacza. Offset regulowany jest tutaj od boku. No i patrząc od góry jest lewy kanał i tam kawałeczek dalej jest prawy kanał. W przypadku offsetu pomiar wykonujemy w zasadzie bezpośrednio na terminalach głośnikowych. Mierniki już zostały podłączone, więc załączamy je do pracy. Mierniki ustawiamy na pomiar DC i załączamy wzmacniacz także do pracy. Czekamy te 5 minut i ustawiamy offset na poziomie zbliżonym praktycznie do 0 V. Ok, dobre 5 minut już minęło.
Lewy tak samo. I w zasadzie tak możemy zostawić, bo to już są naprawdę ułameczki, żeby obrócić. Także nie jesteśmy w stanie tutaj idealnie ustawić 0,0 DC. Kolejnym elementem regulacji jest ustawienie biasu. Jeśli chodzi o pomiar lewego i prawego kanału, to mierniki zapinamy tutaj na kołeczki oznaczone jako TPI1, czyli tutaj, TPI2. Zaraz przy kołeczkach są tutaj potencjometry. I co ciekawe, tutaj jest już informacja, że bias powinien być na poziomie 30 mV. DTR-ka mówi troszeczkę coś innego, że procedura regulacji powinna się zakończyć na poziomie 35 mV. To ja tutaj będę posiłkował się informacjami, które znajdują się w DTR-ce. Także zapinamy mierniki na kołeczki, załączamy wzmacniacz, czekamy 5 minut i wtedy ewentualnie wykonujemy korekcję ustawień. W trakcie oczekiwania na upłynięcie tych 5 minut przysłowiowych według DTR-ki, po których dopiero będziemy wykonywać korekcję ustawień, zwróćcie uwagę, że DTR-ka podpowiada, jak mają być podłączone plus i minus do poszczególnych kołeczków. Nie jest to takie oczywiste. Lewy kanał podpowiada, że plus miernika ma być podłączony na prawym kołeczku, a prawy kanał podpowiada, że plus miernika ma być podłączony na lewym kołeczku. Jeżeli podłączycie na odwrót, to będziecie mieli po prostu ujemne wyniki. Generalnie już 5 minut minęło, jak widać pomiary się delikatnie od siebie różnią, ale także różnią się od DTR-ki. Jeżeli chodzi o korekcję, tutaj potencjometry do regulacji są od góry plastikowe, więc można po prostu używać takiego metalowego krętaczka. Ok, ustawiamy tutaj na 35 mV, delikatnie kręcąc. Też ułamek obrotu powoduje, że ta cyfra lawinowo idzie w dół albo w górę. Także zostawimy to na 1 minutę, ale jeżeli się tutaj wynik nie zmieni, to w takiej postaci zostawiamy. Czyli zgodnie z DTR-ką radiator nagrzewa się do temperatury około 35 do 40 stopni, w zależności w którym punkcie wykonujemy pomiar. Granica, w jakiej nagrzewa się radiator, jest w granicach tolerancji. Oczywiście nie dowiecie się tego z serwisówki, tylko po prostu z praktycznego punktu widzenia. Jeżeli się mylę, to oczywiście napiszcie komentarz pod filmem. Ok, teraz sobie przeprowadzimy test mocy wyjściowej. Oczywiście pomiar będziemy obserwować tutaj na oscyloskopie. Natomiast do obciążenia wykorzystamy moje sztuczne obciążenie. Na razie podpięłem pod penację 8 ohmów. Wzmacniacz ustawiłem w trybie Source Direct i podałem oczywiście na wzmacniacz sygnał 1 kHz. Sprawdzimy też potencjometr lewy i prawy kanał, czy będzie pracował podobnie. Jedziemy do góry. 3232 11212 18417. Jedziemy do odcięcia, czyli gdzieś mniej więcej tutaj. No i mamy napięcie na poziomie 28,8 i 30,4 razy 30,4 daje nam 924,8, daje nam 115 W na kanał. Producent podaje, że przy impedancji 8 ohmów w zakresie 20 Hz do 20 kHz wzmacniacz powinien generować moc 2 razy 100 W przy zniekształceniach nieliniowych na poziomie 0,015%. No ja na razie nie posiadam sprzętu do badania zniekształceń nieliniowych. Myślałem o tym w okresie letnim, ale ponieważ budowa troszeczkę zabrała mi czasu, to przerzucę sobie to po prostu na początek 2025, żeby zbudować urządzenie do pomiaru zniekształceń nieliniowych. A tymczasem przełączmy się na impedację 4 ohm. Dobra, mamy 8 ohm. Sprawdźmy, jak to wygląda. (25,6). Wzmacniacz generuje moc przy impedancji 4 ohmów na poziomie 163,8 W. Producent podaje, że powinna być to moc na poziomie 140 W na kanał i ponownie przy warunkach 20 kHz do 20 kHz i zniekształceniach nieliniowych generowanych na poziomie 0,2%.
Sądzę, że sprzęt jest w dobrej kondycji. Są delikatne odchyłki na potencjometrze głośności na poziomie powiedzmy 1 V. Myślę, że nie będą tak mocno słyszalne w kolumnach, jakby się to wydawało. Pozostaje jeszcze tylko kwestia montażu boczków, a tymczasem ja Was zapraszam do podsumowania. Jak widzicie, boczki do mnie wróciły. Nie udało mi się namierzyć firmy, która regeneruje takie boczki. Najbardziej mi zależało na tej takiej wiśniowej okleinie. Niestety jeden z boczków, tutaj kawałek mu odkleiny już odpadł. Ten brzeg nie jest kompletny. A co za tym idzie, no musiałem zdobyć taki brzeg. Niestety, jak widzicie, troszeczkę się różni. Natomiast ta część akurat będzie na dole wzmacniacza, a górna jest już oryginalna. Tutaj zostały poprawione te wszystkie brzegi, bo one po prostu odchodziły. Widocznie ta strona, czyli ten boczek, był ustawiony na przykład do słońca, stąd też ewentualnie te okleiny, te brzegi się po prostu zaczęły rozklejać. Miałem poprzednią wersję 770, która na przykład miała tutaj te 3 boki z brzegami, natomiast tutaj na dole nie miał w ogóle. Miał tylko polakierowane na czarno. Natomiast drugi boczek de facto był w bardzo dobrym stanie. Tutaj żadna z oklein nie odchodzi. Boczek specjalnie nie wymagał tutaj żadnych prac. No i je zaraz zamontujemy na wzmacniacz. Modele Sony z serii ES to jedne z moich ulubionych wzmacniaczy. Ten konkretny model wymagał serwisu, ponieważ coraz częściej i częściej podczas słuchania muzyki pojawiały się zniekształcenia w kolumnach, a nawet czasem zanikał dźwięk całkowicie albo w jednej, albo w obu. Zostały wyczyszczone wszystkie przełączniki, selektory, płytki przeszły przeglądy i kąpiel. Zostały poprawione także luty. Wymieniłem kondensatory na Nichicony z serii FG. Ogólnie stan większości kondensatorów był dobry, ale podczas pomiarów zdarzały się uchyby powyżej 20% nominalnej wartości. Szczególnie tych, które znajdowały się w pobliżu radiatorów, więc zdecydowałem się wymienić wszystkie elektrolity po prostu dla świętego spokoju. Zostawiłem jedyne kondensatory główne, prądowe i napięciowe, te największe, ponieważ są drogie w zakupie i ich wartości nie odbiegały od parametrów nominalnych. Wyczyszczone zostały przekaźniki wyjść głośnikowych, przeprowadzona kalibracja prądu spoczynkowego oraz biasu. W miarę możliwości zostały naprawione boczki i wykonałem pomiary mocy wyjściowej. Po takim spa dla wzmacniaczy mam nadzieję słuchać muzyki bez większych niespodzianek przez najbliższe 10 lat. W temacie brzmienia. Wzmacniacz gra neutralnie. Co to oznacza? Ano brak podbarwień dołu ani góry. Wyciąga w zasadzie na światło dzienne najdrobniejsze dźwięki. Regulacja barwy dźwięku tonów wysokich i niskich jest w zasadzie w niewielkim zakresie. Więc nie uzyskacie jakiegoś mięsistego basu po odkręceniu gałki basu w prawą stronę. Mi osobiście taki dźwięk neutralny właśnie bardzo pasuje. Natomiast no, są też drobne minusy tego wzmacniacza. Jakie? Ano, wzmacniacz pracuje w klasie A, co przekłada się na duże ilości wydzielanego ciepła, więc należy pamiętać, aby zapewnić mu odpowiednią wentylację w swojej szafce RTV, czy jeżeli macie więcej segmentów, aby go nie umieszczać na dole, tylko jeżeli można, to na samej górze. Jeśli spodobał Ci się odcinek, kliknij kciuk w górę i zapraszam do następnego.